tak spontanicznie pani z tych noclegów powiedziała nam, że jest dzisiaj w Świnoujściu taka impreza jak... W Świnoujściu są Dni Morza i gra dzisiaj Enej i Goles Orkiestra. Jutro też są jakieś koncerty i pojutrze. No ale ja chciałam na tego Eneja. I szukamy teraz parkingu. I tak, żeby nie trzeba było promem przepływać na drugą stronę Świnoujścia. Jestem pierwszy raz w Świnoujściu, jaram się. Lubiałem korale, jedno może dwa, pokochałabyś czas, lecz na szyi dalej będzie co? Pewnie znać wiatry szybko jedyne co ci mogłem dać, kamień zawisłem mną, ja dałem ci kamień wielkim mną, bo wiatry szybko sną. Jedyne co ci mogłem dać, to kamień zawisłem mną. Potem przyjdziemy, jak będziemy iść na jagodę. Widzę słodycze, prostysze, a oczy mi świecą jak znicze. Lecz to, że odejdziesz, szybko odejdziesz. Co tylko chcesz. Widzę słodycze, prostysze, a oczy mi świecą jak znicze. Kochani, wjeżdżamy na żywo na Instagrama! Zróbcie okrzyk radości! Muchy naśladuje, nikt dziś nie podpiera ścian. Na pełnych obrodach tańcz, bo mi nieochota tańcz. Nic nie myśl na razie tańcz, jak gwiazda we wsadzę tańcz. Tu na razie jeszcze blisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie trochę to blisko, będzie zawoływane. Na razie jeszcze blisko, ale będzie San Francisco. Chcesz bagietki czosnku? Zapiekankę z pieczarkami? Hej, Nie, dobra, czyli co chcesz? jak co? Połowa dla mnie, połowa dla mnie. Czasem się zastanawiam, dlaczego dany obiekt ma dużo lepsze opinie na Booking, ale tu mam już odpowiedź. Nowy zestaw, szmatka była jeszcze taka, wszystko czyściutkie, gąbeczka, płynik, wszystko przygotowane, miła pani na recepcji i stąd się to bierze te oceny. Czekaj, wujek, chce mi się pić, wujek, czekaj. Dlaczego myślę, że
Międzyzdroje to dobry wybór na wakacje, bo po pierwsze w Międzyzdrojach jest trochę rzeczy do zobaczenia, a po drugie w okolicy jest Świnoujście. Jest ta zagroda żubrów niedaleko Międzyzdrojów. Są te wszystkie tarasy widokowe, Kawcza Góra. Jest co robić tak naprawdę. Na przykład w okolicy Mielna nie było aż tylu chyba rzeczy do oglądnięcia. A tu nasz nocleg Marzena. Międzyzdroje nocą. Sobota wieczorem, Międzyzdroje, czerwiec. Zobaczymy, gdzie bawią się ludzie. W Międzyzdrojach jest też oceanarium. Restauracyjka obok. Idziemy dalej. I dokładnie tak jak w Mielnie, sklep ze słodyczami. I wejście na molo. Miasto żyje. Nawet sporo ludzi, powiem szczerze. A odległość była tu niemała, bo pół godziny na nogach. Więc przyjechaliśmy samochodem. Nie sądziłam, że tu jest aż tyle lokali. Są po prostu setki lokali. Sklepików jest pełno. Ślodziarni. Naprawdę mega miejsce. Na przykład na to, żeby zrobić sobie tutaj wieczór panieński albo kawalerski. Dużo młodych ludzi. Przynajmniej dzisiaj. Póki co jestem bardzo zawiedziona cenami, jeśli chodzi o gastronomię w Międzyzdrojach. Zapiekanka z tych takich długich. Okej, duża zapiekanka, ale miała być pieczarkowa z serem, a była chyba z samym serem. Po prostu pieczarek jak na lekarstwo, jeszcze te, które były to jakieś spalone. Totalnie w ogóle porażka. I ona kosztowała 27 zł. Chwileczkę trzeba było poczekać. Chciałam zamówić wegetariańską, ale nie było. Wykupione już. Teraz inny lokal. 2 gałki lodów. 2 gałki lodów, 24 zł. I te lody takie półroztopione w ogóle już, nie? Dramat. Dramat. Masażu. A to jest molo. I zarobiste chyba Impreza imprezy, na co? molo. Patrzcie, jaki to musiał być kiedyś przepiękny budynek, jakie pilastry, te głowice, balkon, ale w zasadzie ta balustrada, bo balkon wykradziony. Zostały jakieś belki pojedyncze, ale to musiało być kiedyś coś przepięknego. Teraz niszcząca rudera. Międzyzdroje. Idziemy na promenadę gwiazd. Na kwiatach nie oszczędzali w Międzyzdrojach. Kasia, Krzysztof Globisz, Anna Deneszowska i wielu innych. Ci, którzy pozostali do 1947 roku z archipelagu wysiedlono prawie wszystkich Niemców. Nieliczni wyjątkami były osoby przywiązane do regionu bardziej niż do granic politycznych. Kilkoro z nich silnie zapisało się w pamięci nowej polskiej społeczności, służącej z wielkim oddaniem. Byli to na przykład lekarze Alfred Trost i Brita Wódkę, a także malarz Eryk von Zedwitz. Cała trójka została uhonorowana po latach przez władze miasta Międzyzdroje. To mapka Międzyzdrojów, a my jedziemy teraz tutaj. Ósemka. Z cyklu Czego internet ci nie powie. Przyjechaliśmy tutaj do tej zagrody pokazowej żubrów. Tak jak było napisane w internecie. Zaparkowaliśmy sobie przy drodze. Wszędzie tabliczki Park Narodowy. Okej, Woliński Park Narodowy. Jest jakiś pan, taki strażnik Teksasu.
Po czym no, pytamy się ogólnie o bilety, jak wygląda sytuacja. Już widzę napis, że do Żubrów 1600 metrów. I pan mówi, a macie bilety do parku? Że tu w ogóle nie można wjeżdżać bez tych biletów. To jest osobna w ogóle sprawa, żeby w ogóle przebywać w Parku Narodowym, trzeba mieć specjalny bilet. No i taki bilecik zakupiliśmy u pana za 22 zł. I osobno do tej zagrody Żubrów trzeba będzie dokupić bilet. I idziemy teraz na nogach te 1600 metrów, prawie 40 stopni, ale w lesie jest przyjemnie. No i zobaczymy, jak będzie. Ale bardzo miły pan, ten strażnik ruchu drogowego, czy ktoś taki, opowiadał nam, co jeszcze można zobaczyć w parku. Pokazywał na tablicy zdjęcia. Mówił, że tu jest właśnie w okolicy największy klif w Polsce, na który można też wjechać. Ale to trzeba mieć czas. Dwóch dorosłych, trójka dzieci. Jesteśmy już w tym parku, w tej zagrodzie Żubrów. Bilet dla osoby dorosłej 20 zł. I mamy tak, tutaj wilka szarego, jelenia szlachetnego, bielika zwyczajnego, dzika eurazjatyckiego, żubra europejskiego, sarnę europejską. I to chyba wszystko. Pani mówiła, że zwiedzanie potrwa do 20 minut. Co ciekawe w ogóle, żubry wyginęły w Polsce. Zostały wybite chyba w 1900 którymś tam roku, na początku XX wieku, ale udało się je z powrotem przywrócić przez to, że były właśnie w jakichś tam ogrodach zoologicznych czy czymś takim, gdzie te osobniki po prostu nie na wolności, tylko te, które były zamknięte, dały początek z powrotem tym, które są w parkach na wolności. Wydra europejska. Wydra europejska to jedyny gatunek drapieżnego ssaka ziemnowodnego. Główny jej pokarm stanowią ryby. Patrzcie, jakie piękne żubrki. Bielik zwyczajny. Jesteśmy przy zagrodzie wilków i taki smutny opis tutaj. To są te wilki w ogóle. Zdjęcie jest przed i po. Przed, czyli w chwili, kiedy zostały odnalezione, i po w 2024 roku. Wilk, samiec, nazywa się Kamyk i on został znaleziony potrącony przez samochód. Okazało się, że ma uraz pasa miedniczego. Oni go leczyli i wyszło wtedy, że ma zmiażdżone nerwy w przedniej kończynie prawej i wilk się sam okaleczał. Czujecie to? No i konieczna była amputacja tej kończyny. No a później ten wilk tutaj na zdjęciu wygląda całkiem spoko. I z tą Freją, czyli z tą samicą, było podobnie. Też została znaleziona jako szczenie. Taka słodka, malutka, 9 miesięcy miała. Znaleźli ją w stanie agonalnym. Myśliwi. Była jeszcze też odwodniona i miała silnie postępujący świąt skórny i parazytologię wewnętrzną. Nie wiem, co to jest. No ale ją odratowali i prawdopodobnie gdzieś tutaj jest, ale nie widać. Nie podeszły te wilki. Atrakcje Wolińskiego Parku Narodowego. Wzgórze Gosań. To jest podobno fajne. Morze Bałtyckie.